No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku mamy jedną z pierwszych Tesli kupionych jako polskie, aczkolwiek za granicą. A ze mną Paweł Ochyński, a.k.a. Paweł z Greensela. Oglądajcie. Ja oglądałem odcinek z tą Teslą bodajże u Zachara. Tak, w 2017 roku. W 2017 roku i ja jeszcze wtedy nie miałem do czynienia w ogóle z Teslą. Dla mnie wtedy Tesla to był jeszcze taki odległy temat, którego nie rozpatrywałem jako poważny. O, przy okazji, Żenia mi to coś przynosi. Chyba widać, że w 2017 roku było coś nagrywane, a chyba ten film to jeszcze pamięta. Sprawdzałem historię serwisową tego auta i ostatni serwis był robiony w Tesli przy 6000 km. Możliwe. No. Przynajmniej tak twierdzi Toolbox, także i widać to po filtrze. To tak przy okazji, jakbyś Wiktoria pokazała, dbajcie kochani o te filtry. Filtr powietrza. Tak, od razu wymieniamy. Natomiast wracając do tego pojazdu. W 2017 był ten odcinek z Zacharem. Ja tam się dowiedziałem jakby o tej całej historii i bardzo się cieszę, że mogę ten samochód mieć u siebie, bo to jest samochód, który został kupiony w 2015 i to jest samochód z 2015, rozumiecie? Który został kupiony jako nowy i ma w konfiguracji PL. Czyli powiem Wam zupełnie szczerze, albo nie pamiętam, albo dotychczas jeszcze nie miałem samochodu, który był z takiego rocznika w tej konfiguracji oznaczony jako polski. I ten samochód miał tą konfigurację 3 lata przed otwarciem polskiego salonu? Nie pamiętam kiedy się. Mógł się w 2018 otwierać, ale Przynajmniej serwis chyba był ten pierwszy, taki ten dziwny, to on był chyba właśnie 18-19 rok. I dopiero później mieliśmy oficjalny ten na Radzy Mińskiej. No i teraz nam opowiedz trochę historii tego samochodu. Ja wiem, że już o tym rozmawialiśmy, ale pojedźmy jeszcze raz. W 2015 w lipcu w Wiedniu zrobiłem jazdę próbną i 2 tygodnie później zamówiłem i przyszedł mi na Mikołaja. W grudniu 2015, na sam początek grudnia. Przyjechał taki pan, miał Zimny Net się nazywał, pamiętam, że taka strona była z lawetą i przywiózł go z Holandii i dawałem mu upoważnienie, żeby odebrał z Tilburga samochód. No i to w grudniu właśnie na Mikołajki go dostałem. I teraz na bazie tego samochodu przy okazji nakręcimy przypominający odcinek na temat przeglądu Tesla Model S. Co sprawdzamy? Żenia sprawdzał przed chwilą filtr. Jeszcze parę słów, jakbyś nam powiedział, jaki na tą chwilę jest przebieg w samochodzie? 130 000. 130 000. Samochód ma w tej chwili 10 lat. 10 lat, no prawie 10 lat. Zaraz weźmiemy samochód na podnośnik, Grzenia z Wiktorią nakręcą, jak wygląda stan techniczny, jeżeli chodzi o zawieszenie, jak inne ewentualne elementy. Także zapraszam Was, oglądajcie, a my idziemy z Pawłem sobie pogadać. Dobra, no tutaj widać, że Jewgeni rusza mi kierownicą i na krzyżaku standard mamy luz. Zawór czwordrążny widzimy, że ma wyciek, nawet pod spodem wszystko mokre, tutaj mokre dookoła, więc trzeba go wymienić. Tu zawór widzimy, że też się poci, ale wycieków nie ma na razie. Teraz sprawdzamy wszystkie masy, bo dosyć często ostatnio przejeżdżałem aut, że masy te gniją. Punkt masowy. Dobra, no i z góry tu już kończymy i jedziemy podnośnikiem do góry i sprawdzamy, co mamy pod spodem. Sprawdzamy wahacze górne. Teraz tu są ok. Dawaj. No i tutaj widać, jak chodzi ten stworzeń. Poczekaj, podświecę. No jest luz. Sprawdzamy klocki. Po lewej stronie mamy duży luz w wahaczu regulacyjnym. No, duży luz mamy na bananie, na stworzniu. Widzimy, że są gumy w wahaczach, podporach amortyzatorów, tulejach są rozerwane. Minimalne luzy mamy w płaskich wahaczach, prawa strona. I tutaj. O nie, tu nie ma. Akurat tutaj w tym wypadku są płaskie wahacze, ok. I wszystkim klientom, którzy przyjeżdżają do nas na przeglądy, to zawsze uzupełniamy płyn do spryskiwaczy do pełna.
Jesteśmy już po przeglądzie. Mam nadzieję, że Wiktoria to nagrała. Pokiwaj głową, że tak. Dobrze, mamy nagrane. No i powiem tak. Nie jest źle jak na tak wiekową Tesla Model S, ale z drugiej strony, patrząc na to, jak samochód był przechowywany, jak był użytkowany, no to ja jednak miałem nadzieję, że będzie trochę mniej. Standardowe rzeczy, czyli wahacze, podpory amortyzatora, obydwa mają już luzy. Jeden wahacz przedni banan, co jest dziwne akurat, bo ogólnie banany, w moim doświadczeniu, czyli te wygięte banany, przepraszam, wahacze z przodu, one bardzo szybko łapią, po prostu pękają. Także ciekawe, że jeden. Ja bym i tak wymienił dwa, szczerze mówiąc. Zawieszenie tylne. Jeden wahacz górny, lewy ma luz. Nie wiem, czy wiecie, to są takie górne wahacze, które przy okazji mają czujnik wysokości zawieszenia. Tam też się pojawił luz i on się rzeczywiście tam dosyć często pojawia. Krzyżak kolumny kierowniczej, nie wiem czy w miejscu jakieś manewrowania często, czy coś takiego. Złapał luz, także jest do regeneracji lub do wymiany. Łożyska wałka pośredniego. Łożysko wałka pośredniego to jest taki wałek, który znajduje się pomiędzy półosią a dyferencjałem. I on bardzo często łapie luz na łożysku i powoduje pewne nieprzyjemne zjawiska typu na przykład szum albo wibracje, ale raczej szum w tym wypadku. No i mamy jeden zawór czterodrożny do wymiany, czyli pewnie jakieś delikatne wycieki. Tak poza tym, cóż mogę powiedzieć, no samochód jak na 10 lat funkcjonowania, absolutnie niewiele, szczególnie, że chyba ty nic nie robiłeś, jeżeli chodzi o takie sprawy. A w ogóle jakieś wymiany gwarancyjne? Tylko jak były te uderzenia przy przyspieszeniu, to co to było? Pewnie półosie. Tak, półosie, nie? Półosie, no ale to standard. Półosie to jest wersja Performance, nie? Nie, 90D. 90D. Tak czy siak. Z jednej strony, oczywiście po 10 latach, czy inaczej, gdyby ktoś przyjechał, kupił ten samochód od Pawła, no to powiedziałby, że rzeczywiście dużo jest do zrobienia. Z drugiej strony, mając samochód przez 10 lat, gdybym miał tyle zapłacić za naprawę, to uznałbym, że to jest niewiele. Oczywiście ocenę pozostawiam Wam. Pawłowi bardzo dziękuję za to, że się u nas pojawił. Dzięki. A Wam dziękuję za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było.